Czy wolno jeszcze nam pytać dlaczego, czy właśnie znaleźliśmy się w więzieniu, tylko po prostu ścian nie widać? Nigdy nie pchałem się w przestrzeń publiczną, ale tydzień temu coś się zmieniło. Niedużo myśląc, założyłem kanał na TikToku o nazwie Wiem, że nic nie wiem. I ruszyłem na podbój internetu. Pierwsze pytanie: dlaczego nikt nie mówi, że nie odbieramy naszego polskiego złota? Wasze poruszenie, komentarze, jak to? Nie wiedziałem. Duże zainteresowanie, więc pytam, dlaczego? Dlaczego nikt nie mówi, że są dwa rodzaje złota? Jedno to prawdziwe, drugie to papierowe i jest go 5 razy więcej. Znowu wasze poruszenie, to dobry temat, interesuje nas to. A czy wiedziałeś? Zaczęliśmy wymieniać się komentarzami. Mówię, super, znalazłem miejsce dla siebie. Aż zadaję pytanie, dlaczego? I martwa cisza. Nic. Patrzę, mówię, może zrobiłem coś złego. Może temat jest nieodpowiedni. Szybka analiza, otwieram sztuczną inteligencję i mówię: sprawdź, czy mój film jest niepoprawny merytorycznie. Sprawdź, czy temat jest taki, że nikogo nie interesuje. Sztuczna inteligencja, dostarczyłem jej dane, zaczyna robić analizę i mówi: nie, temat jest dobry, jest bardzo dużo takich zapytań. No to mówię, to jak to? Ale przecież wcześniej były tysiące wyświetleń, a teraz nie ma praktycznie żadnego. Sztuczna inteligencja mówi, ale nie musiałeś się obrazić. Zaczyna mi tłumaczyć, jak działa algorytm. Mówi, mm, TikTok jako platforma ma być neutralna, ale jest pod ścisłą kontrolą pewnego państwa. Serwery są neutralne, ale używając pewnej kombinacji słów nie wolno zadawać ci w taki sposób dlaczego. Powinieneś zmienić swoje nastawienie i poruszać zupełnie inne tematy. No ale mówię, to nie jest język nienawiści, nic złego nie zrobiłem, więc jak to? Sztuczna inteligencja mówi, no tak, ale jeżeli chcesz, żeby więcej osób cię oglądało, to musisz zmienić swoje nastawienie. Oburzyłem się na początku, a później mówię, no ale jeżeli zmienię swoje nastawienie i nie zadam pytania dlaczego, które mnie interesuje, to po co w ogóle ten filmik? Poprosiłem was o pomoc, ruszyliście z odsieczą. Nagle patrzę, wyświetlenia ruszają pod filmikiem o pomoc. Komentujecie, mówicie, że mnie rozumiecie i bardzo dużo osób mówi, że też tak miałem. Zaczynacie pisać komentarze. Początkowo niektóre się pojawiają, aż tu nagle mówicie: próbuję, piszę do ciebie 10. komentarz, co godzinę jest usuwany. Byłem w szoku, ale jak to? Przecież nie piszesz żadnych złych rzeczy. Zwyczajnie próbujemy się komunikować między sobą. Znowu otwieram sztuczną inteligencję i pytam się, jak to możliwe? Co zrobiliśmy źle? W skrócie odpowiada mi, no jest jak jest. Po prostu niektórych tematów najlepiej nie poruszaj. Nie pytaj o medycynę, nie poruszaj takich rzeczy, nie kwestionuj logicznych posunięć danych państw. Poczułem się dziwnie. Mówię, ale jak to? Przecież nie jesteśmy w totalitarnym reżimie. Podobnież jesteśmy krajem, gdzie można pytać do woli, wyrażać opinie, byleby nikogo nie obrażać i żeby nie był to język nienawiści. Byłem skonfundowany. Mówię, czy to nowy rodzaj niewoli? Czy to nagle nie można zadawać pytania dlaczego? Z natury jestem ciekawski, więc dosyć szybko się zastanowiłem i piszę do sztucznej inteligencji. No dobrze, a jak ciebie się pytam dlaczego, to w jaki sposób mi odpowiadasz? I nagle sztuczna inteligencja odpowiada, że stara się być neutralna, no ale oczywiście musisz rozumieć, że odpowiadam częściowo tak, jak chcą moi twórcy. Ale mówię, jak to? Jak to możliwe? Czyli mówisz nieprawdę? Nie no, mówię prawdę, ale jeżeli zapytasz na przykład, jakie państwo jest dobre i nie pytasz dlaczego, to odpowiem ci mniej więcej tak, jak wymyślili to moi twórcy. Przeszły mnie dreszcze i piszę do sztucznej inteligencji. Podaj mi wynik, jak dużo osób pyta się o coś, ale nie dodaje później dlaczego, nie kwestionuje, po prostu bierze co dają. Trochę analizuje moje zapytanie i daje odpowiedź. 90% osób nie kwestionuje tego, co pisze i nie pisze. Dlaczego? Moja wyobraźnia zaczyna szaleć i pisze. A co z tym, że można z ciebie tworzyć tysiące youtuberów i będziesz nie do odróżnienia od zwykłego człowieka? Posuwam się o krok dalej i pytam, a co z naszymi dziećmi? Co jeśli one będą korzystały od małego ze sztucznej inteligencji i nie będą w stanie odróżnić sztucznego tworu, który działa dla swojego twórcy, od człowieka? Sztuczna inteligencja na to: masz rację, jestem tylko narzędziem, w złych rękach jestem bardzo niebezpieczny. Ogarnął mnie spokój, bo szybko sobie przypomniałem, że przecież Unia już o tym pomyślała i jest ustawa Akt 1, która nas chroni od tego wszystkiego. Ale później przypomniało mi się, że była ostatnio jakaś zmiana, zacząłem szukać, pewnie coś poprawili, uszczelnili. Okazuje się, że no niezupełnie. Unia na kolanach, teraz big techy będą decydowały, co jest dla nas dobre, a co złe.
Otwieram sztuczną inteligencję i mówię: opisz mi tą zmianę, czy ona jest dobra, czy zła. Sztuczna inteligencja chwilę analizuje i mówi: tam wszystko jest dobrze, nie ma nic złego, nie masz się o co martwić. Ale ja mówię: ale to, co napisałeś, dlaczego? Zadaję kolejne dlaczego, aż w końcu sztuczna inteligencja mówi: masz rację, to wydmuszka, a teraz ta ustawa nie ma żadnego znaczenia. Zaczynam robić analizę za analizą, by dowiedzieć się, czy jest przy tym jakoś ochrona. W końcu daje mi odpowiedź, że żaden algorytm, żadna propaganda, żadna odpowiedź ze sztucznej inteligencji nie poradzi sobie ze zwykłym dlaczego. Do momentu, kiedy pytamy dlaczego, wszystko kwestionujemy, jesteśmy ochronieni. Więc pytam się sztucznej inteligencji: a ile osób pyta się ciebie dlaczego? Na to sztuczna inteligencja po analizie odpowiada: 90% osób tego nie robi. Teraz rozumiecie, dlaczego to pytanie jest takie ważne i czemu wszyscy powinni nie pozwolić na to, żeby zabrali nam nasze dlaczego.